Dzień dobry, nazywam się Piotr, pochodzę z Rzeszowa i w życiu przydarzyły mi się dwie paranormalne historie. Pierwsza z nich miała miejsce na wakacjach w sierpniu 2020 roku. Były wakacje, więc miałem dużo wolnego czasu. Mój kolega zaproponował mi, abyśmy pozwiedzali miejsca, które rzekomo miały być nawiedzone. Nie wierzyłem w tego typu rzeczy, ale nic innego nie miałem do robienia, więc się zgodziłem i pojechaliśmy rowerami. Spytałem, gdzie będziemy się kierować, a on powiedział, że zna kilka miejsc. Jak się można było domyślić, kompletnie nic tam nie znaleźliśmy. Zapytałem jego, gdzie są te magiczne miejsca, ale on nic nie powiedział, tylko zaproponował kolejne miejsce. Więc ruszyliśmy, ale tam również żadnych podejrzanych rzeczy nie napotkaliśmy. W ten oto sposób zbadaliśmy 3 miejsca bezskutecznie, dlatego powiedziałem mu, abyśmy dali sobie z tym spokój, ale on oznajmił, że to miejsce będzie już ostatnim. Popatrzyłem na niego z politowaniem, ale odpowiedziałem, że niech mu będzie. To było w lesie i tym razem coś było nie tak. Gdy tylko wyruszyliśmy, to podczas podróży niemal cały czas na moją twarz wlatywały muchy. W ciągu kilku minut wleciało mi ich chyba z 5. Jednak jak dojechaliśmy, to stało się coś naprawdę dziwnego. Popatrzyłem w głąb lasu i zauważyłem tam duże drzewo. Była na nim zawieszona lina, na której wieszają się samobójcy. Postanowiłem podejść i zobaczyć ją z bliska. Kolega przez cały czas mnie wołał, ale ja wcale nie reagowałem na jego krzyki. Kiedy podszedłem bliżej, okazało się, że jej nie ma. Wzrok mam przecież dobry, bo byłem ostatnio na badaniach, dlatego doskonale wiem, co widziałem. Mój znajomy powiedział mi potem, że widział, że zachowywałem się tak, jakbym naprawdę coś tam widział. Pochodziliśmy po tym miejscu, lecz nic więcej już się tam nie wydarzyło. Jednak sytuacja uległa zmianie po moim powrocie do domu, kiedy przeglądałem internet. W pewnym momencie wyświetliło mi się coś, po czym nagle znikło. Chwilę później, w ciągu kilku sekund, zacząłem dostawać jakieś dziwne wiadomości i SMS. Ze strachu odrzuciłem telefon. Gdy wziąłem go z powrotem do ręki, okazało się, że były to puste wiadomości. Było to tak dziwne, że postanowiłem zrobić screeny. Jak się później okazało, że dobrze, ponieważ dosłownie moment później wszystkie nagle zniknęły. Pomyślałem, że może mając te zdjęcia uda mi się w jakiś sposób je namierzyć, ale okazało się, że one nie istnieją. Do dziś nie wiem, co to było. Tak na koniec dodam, że w tamtej okolicy, gdzie widziałem tą linę, niedługo po tym zdarzeniu powiesił się młody mężczyzna. Niestety nie wiem, czy on powiesił się na tym drzewie, gdzie widziałem tę linę. Druga historia miała miejsce w styczniu tego roku. Wszystko to trwało 3 dni. Zawsze lubiłem spędzać czas w domu, dlatego gdy tylko moi rodzice gdzieś wyjeżdżali, to ja zostawałem sam. Był wieczór, byłem sam, grałem w jakieś gry i słuchałem dość głośno muzyki. W pewnym momencie zdawało mi się, że słyszę w domu jakieś kroki. Uznałem, że to niemożliwe, ponieważ jestem sam i pewnie to przez tę muzykę mi się coś wydaje. Jednak co kilka sekund coś słyszałem. Dlatego w końcu wyłączyłem muzykę i zacząłem nasłuchiwać. Nagle zamarłem. Nic mi się nie wydawało. Teraz całkiem wyraźnie słyszałem czyjeś kroki. W moment moje serce zaczęło bić jak oszalałe. Kroki było wyraźnie słychać, pomimo że nikt nie miał prawa być w domu. Po kilku minutach wszystko ustało, jednak do powrotu rodziców nie ruszyłem się z mojego pokoju ani na krok. Tego wieczoru słyszałem te kroki jeszcze kilka razy, jednak tym razem były to już pojedyncze kroki. Następny dzień wyglądał tak samo. Około godziny 18 rodzice wyjechali do znajomych, a ja po raz kolejny zostałem sam w domu, ale tego dnia nie słuchałem już muzyki. Do około godziny 21 wszystko było normalnie, jednak potem znów wszystko się zaczęło. Na początku usłyszałem te kroki. Wystraszyłem się, lecz tym razem były one nieco spokojniejsze niż poprzedniego dnia. Uznałem, że skoro wczoraj nic mi się nie stało, to dziś pewnie też tak będzie. Jednak w pewnym momencie usłyszałem głośny śmiech dziecka. Był on bardzo wyraźny i to był chyba najstraszniejszy moment w moim życiu.
Nie odważyłem się nawet ruszyć z łóżka. Byłem przerażony. Kroki słyszałem jeszcze z kilkanaście minut. Po tym czasie wszystko ustało. Nadszedł trzeci dzień. Rodzice pojechali na zakupy, a ja zostałem jak zwykle w domu. Wieczorem słyszałem charakterystyczny dźwięk, jakby ktoś pił jakiś napój przez słomkę. Oczywiście w międzyczasie słychać było te kroki. Wszystko ustało po około 20 minutach. Byłem przerażony. Na moje szczęście w kolejnych dniach sytuacja się uspokoiła. Jedyne co to czasem słyszałem kroki, ale poza tym nic nowego. Po paru tygodniach ustało już wszystko. Czasem jeszcze mam wrażenie, że kątem oka widzę jakąś czarną postać. W życiu zawsze kierowałem się rozumem i wszystko wyjaśniałem sobie logiką, dlatego też nigdy nie dopuszczałem do siebie istnienia paranormalnych istot. Jednak tego nigdy nie byłem w stanie wyjaśnić rozumem. Do dziś nie wiem, co to było. Na całe szczęście podobne atrakcje już mi się od dłuższego czasu nie przydarzają. Chyba nikt nie lubi spacerować w środku nocy po parku. Ja nie jestem wyjątkiem, ale jakiś czas temu byłam zmuszona przejść przez park, kiedy to wracałam z urodzin koleżanki. Cały czas rozglądałam się dookoła, czy ktoś mnie przypadkiem nie śledzi. Szłam szybko jak tylko mogłam, a przechodząc obok gęstych krzewów i drzew, wstrzymywałam oddech. W końcu wyszłam na długą, prostą drogę, wokół której nie było już żadnych drzew czy ławek. Rozejrzałam się uważnie i uspokojona tym, że nigdzie nikogo nie ma, szłam dalej. Nagle o mało nie stanęło mi serce. Miałam dziwne poczucie. Odwróciłam się, a za mną ktoś szedł. Tylko nie rozumiałam, skąd mógł się wziąć. Bardzo mnie to przestraszyło, dlatego od razu zaczęłam biec. Kiedy po chwili znów się odwróciłam, postaci już tam nie było. Wróciłam do domu cała i zdrowa, ale nieziemsko przerażona. Kiedy potem analizowałam sobie to zdarzenie, miałam wrażenie, że ta osoba tak naprawdę nie szła za mną, bo nie miała nóg. To było tak, jakby unosiła się nad ziemią i samoczynnie zbliżała się do mnie. Nie wiem, co to było lub kto to był, ale po dziś dzień jest to dla mnie ogromną zagadką. Mam 4-letniego synka i zawsze, kiedy idę z nim na spacer, on wszystkiego dotyka i zbiera z ziemi. Próbuję go powstrzymać, aby tego nie robił, ale zwykle mi się to nie udaje. Niedawno znalazł na trawie w pobliżu naszego domu taką małą drewnianą figurkę mnicha. Jak zwykle chciałam mu to wyrwać z ręki, ale on zaczął płakać, że figurka bardzo mu się podoba i zapytał, czy mógłby ją zatrzymać. Mi też się podobała, więc postanowiłam wziąć ją ze sobą. Umyłam ją dokładnie pod wodą i postawiłam na półce w pokoju mojego synka, ale od tego czasu w domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Ciągle czegoś szukaliśmy, bo rzeczy zaczęły zwyczajnie znikać. Drzwi, które przysięgłabym, że zamykałam, zostały otwarte. Źle spałam, budziłam się nawet 5 razy w nocy, a syn był ciągle podenerwowany. Ciągle płakał i przestał interesować się rzeczami, które do tej pory go bawiły. Wszystko to było dziwne, jakby nagle stał się jakiś kryzys albo znaleźliśmy się w złym śnie. Wtedy przyszło mi do głowy, że wszystko to zaczęło się zaraz po tym, jak przyniosłam do domu tę figurkę. Jak najszybciej wyrzuciłam ją do kosza pod blokiem i jak tylko to zrobiłam, natychmiast poczułam wyraźną ulgę, że aż dreszcz przeszedł mi po plecach. Nasza sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać i wkrótce wszystko było tak jak dawniej. Zastanawia mnie tylko, z czym mieliśmy do czynienia. Sezon szkolny tuż, a do mojego sklepu właśnie trafiły nowe wzory. Zajrzyjcie koniecznie na Kapsel. Znajdziecie tam zarówno wszelkiego rodzaju, koloru i rozmiaru piórniki, plecaki, torby, koszulki dziecięce, damskie, męskie, sportowe oraz bluzy. Wszystko w dowolnym dla Was rozmiarze. Ale to nie wszystko, ponieważ Creepypasta SK oferuje dla Was także kubki termiczne, czapeczki, poduszki, etui na telefony, magnesy, a nawet piżamy. Nie czekajcie i zamówcie już dziś i cieszcie się zakupami z logiem Waszego ulubionego kanału. Gwarancja i jakość przede wszystkim. Zapraszam serdecznie. Cześć,
chcę przedstawić historię, której do dziś nie potrafię wyjaśnić. Historia ta przydarzyła się naprawdę. To się stało, gdy byłam dorastającą nastolatką. Chodziłam wtedy do podstawówki. W pewne niedzielne popołudnie, wracając ze spaceru, widziałam, jak za firanką w oknie pokoju koleżanki stoi osoba, która była zabandażowana od czubka głowy w dół. Moją uwagę przykuł fakt, że w miejscu, gdzie powinny być oczy, zamiast nich były 2 czarne plamy. Pomyślałam wtedy, że może to brat koleżanki stroi sobie żarty. W pewnej chwili spostrzegłam, że owa postać zauważyła, że na nią patrzę. Widziałam wtedy, jak do mnie macha. Niezłe jaja sobie ze mnie robił ten koleś, gdyż nie od dziś wiedziałam, że miał w zwyczaju robić mi żarty. Na drugi dzień, gdy spotkałyśmy się z koleżanką w szkole, opowiedziała, że we wczorajsze popołudnie była sama z psem w domu. Wycierała szklanki i zanosiło je z kuchni do pokoju. W pewnym momencie jej pies stanął jak wryty i zaczął warczeć w stronę pokoju, do którego ona zanosiła szklanki. Koleżanka, zbliżając się do pokoju, w szybie otwartej szafy zauważyła mumię. Kiedy ona mi to powiedziała, od razu przypomniałam sobie, że wczoraj widziałam dokładnie to samo, tyle że w oknie jej pokoju. Dlatego jak najszybciej chciałam z nią o tym porozmawiać. Wszystko wskazywało na to, że obie widziałyśmy tą samą postać z różnych perspektyw. Ona widziała ją będąc w domu, natomiast ja będąc na dworze. Do dziś żadnej z nas nie udało się ustalić, co to tak naprawdę było. Dziękuję wszystkim za historię. Pamiętajcie, że Wy też możecie tworzyć ten kanał. Dlatego jeśli i Wam wydarzyło się coś dziwnego i strasznego, to podzielcie się tym ze mną i z innymi widzami. Może i Wasza historia mnie zaciekawi i pojawi się na kanale. Oczywiście swoje opowiadania przysyłajcie jak zawsze na ten adres. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.